Się jak zwykle nisko, 19 w czwartek, a jak 19 w czwartek, to moim gościem jest oczywiście niezastąpiony Krzysztof Karoń, filozof, dziennikarz, pisarz. Nie filozof, nie filozof. No to nie pisarz. No pisarz, no bo czekamy na pana książkę. Jak się doczekamy, to... A czytam komentarze, że ludzie by naprawdę, drogi panie Krzysztofie, kupowali nawet, gdyby miały być 3 tomy. Ja też bym kupił, ale błagam. No dobra. Okej, moim gościem Krzysztof 2-3 tygodnie. Karoń. No czekamy, cały czas czekamy, to pytania lecą, maile do nas z zapytaniem, dlatego tak ciągle pytam praktycznie. Cała chmara 3. Więcej mieliśmy Nie, samych maili i będziemy wiadomości. mieć produkt, będziemy go sprzedawać. Dobrze. Moim gościem Krzysztof Karoń. Panie Krzysztofie, wiem, że pan nie lubi bieżączki, ale jednak chciałem się o to zapytać w paru zdaniach dosłownie, ponieważ gdzieś tam w mojej opinii to zahacza trochę o taki pewien i marksizm mentalny, czyli to, co się wydarzyło w Białogardzie odnośnie tej rodziny, w jaki sposób została potraktowana, lobby szczepionkowe, pościgi za rodziną, która nie zgodziła się na szczepienie swojego dziecka. Jak pan to skomentuje? No nie, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. No tak, wygląda to dokładnie tak, jak powinno wyglądać. Czyli jak komunizm taki prawie, że? Nawet trudno w tej chwili używać określenia komunizm. Proszę pana, no, tego nie ma sensu komentować, dlatego że co do istoty jest zupełnie jasne, to jest wyraźnie powiedziane. Po pierwsze, dzieci mają być upaństwowione. To jest zupełnie oczywiste. Dzieci muszą być wyjęte spod jakiegokolwiek wpływu rodziców. No, kiedyś brzmiało to groźnie. W dzisiejszych czasach, powiedzmy sobie szczerze, wpływ rodziców, szczególnie nowej generacji rodziców, jest taki, że czasami jakby się prosiło, żeby obronić dzieci przed wpływem rodziców, bo jak pan pójdzie pod jakąkolwiek szkołę i popatrzy pan na młode dziewczyny, no to one są takie dlatego, że są takie ich mamy. W związku z tym to my już jesteśmy na drugim piętrze tego obłędu. Więc to jest pierwsza rzecz, wyjęcie, i to jest program nie tylko zresztą marksistów, bo każdy, kto chce wywierać wpływ na ludzką świadomość i kto w ogóle myśli sensownie, musi zacząć od dzieci. Bo tu nie ma żadnego innego wyjścia. Jeżeli się dziecko zainfekuje w młodości, to jest koniec. Potem można wykonywać różne czary-mary, można stosować różne techniki reedukacyjne, resocjalizacyjne, ale jeżeli raz szklanka pęknie, no sklei ją pan, ale to już jest pęknięta szklanka i sklejona. Więc to jest... Tutaj jest jeszcze drugi element, który tu akurat się nie pojawiał, ale on się pojawia w całej tej najagresywniejszej wersji. To są hasła wznoszone, u nas to chyba jeszcze się nie pojawiło, ale w Niemczech to już jest normalne. Wasze dzieci będą takie jak my. To jest hasło demonstracji tych ruchów A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Wasze dzieci będą takie jak my. I po to, żeby wasze dzieci mogły być takie jak my, trzeba je zabrać rodzicom i trzeba je oddać albo do systemu, już zindoktrynowanego systemu wychowania, albo oddać takim rodzicom na zasadzie nowoczesnej adopcji, którzy umożliwią taką procedurę. No właśnie, no bo dochodzą do nas różne sygnały, na wręcz fakty. To był m.in. Piotr Szlachtowicz z The Nowy Polski Show, który wprost powiedział, jak są traktowane, porywane wręcz dzieci polskim rodzicom, m.in. w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Belgii. Te matki też do nas piszą, że za byle co, nie też za jakąś tam patologię czy alkoholizm, normalnie te dzieciaki są jakby zabierane, odbierane Polakom głównie za granicą, w całej Unii Europejskiej. Czyli to właśnie to, co pan mówi, no właśnie, czy dzisiaj mamy do czynienia z jakimś... Czy oni celowo porywają te dzieciaki, żeby je na swoją modłę wykształtować, tak? No oczywiście, no, proszę pana, dziecko, które przez pierwszy... Tu by trzeba było wejść
w temat tak zwanej psychologii rozwoju. W jednym z moich filmów jest taka migawka z filmu zrobionego chyba w 1952 roku przez no w końcu amerykańskiego psychiatra czy psychologa René Spitza. On robił takie badania, w wyniku których ustalił, że jeżeli dziecko w pierwszych miesiącach życia jest przez wystarczająco długi czas pozbawione stałego fizycznego kontaktu, najlepiej oczywiście z matką, ale jak nie ma matki, to może to być tak zwana osoba odniesienia, to są takie fachowe, stały opiekun, ale to musi być ciągle ten sam człowiek. Jeżeli w pierwszych miesiącach przez dłuższy okres dziecko jest pozbawione takiego kontaktu, to pomijając to, że kończy się głębokimi uszkodzeniami, a w zasadzie zakłóceniem dalszego rozwoju, to prowadzi do czysto fizycznych schorzeń, egzem, różnych wrzodów itd., itd. A o ile pamiętam, 30% takich dzieci po prostu umiera. Zaznaczam, ja tu nie mówię w tej chwili o kontakcie na poziomie psychologicznym i tak dalej, bo takie małe dziecko, trudno tu mówić o kontakcie psychologicznym. To jest berbeć, który ma wyłącznie takie pierwotne odruchy. On kompletnie nic nie rozumie, bo na tym etapie to w ogóle nie jest możliwe. Tam jeszcze w mózgu się nie ukształtowały odpowiednie narządy do tego. Można powiedzieć z pewnego punktu widzenia, że to jest czysta biologia, ale ona gwarantuje, że bo o co tam przede wszystkim chodzi? Chodzi o to, że jeżeli w tym najbardziej początkowym okresie dziecko rozwija się w poczuciu bezpieczeństwa, a z punktu widzenia dziecka to bezpieczeństwo się rozpoznaje, no, brutalnie mówiąc, po zapachu nawet. Gdzieś widziałem wypowiedź jakiejś lekarki, która mówiła, zaznaczam, nie umiem tego zinterpretować, bo się na takich szczegółach nie znam, ale ona mówiła, co się dzieje, jeżeli zaraz po porodzie dziecko jest położone na matce. Wie pan, co się dzieje? Dziecko się tuli do matki, tak? Tak, ale ona zwróciła uwagę, zaznaczam, ale mówiła to osoba fachowca, która już w praktyce zna. No, po prostu ten dzieciak obłażony jest bardzo szybko przez tak zwaną florę bakteryjną, która chroni matkę, organizm matki, bo każdy człowiek ma na sobie mnóstwo różnych drobnoustrojów i tak dalej. I one oprócz tego, że są drobnoustrojami, to one nas po prostu chronią. I ten dzieciak, który jest tam ze środka wyjęty, on położony natychmiast jest przez to, nazwijmy to robactwo, ale to ochronne, przez te wszystkie bakterie, obłażony. I to jest pierwsza pierwsza powłoka ochronna. To są takie niuanse. I jeśli dziecko rozwija się w poczuciu tak rozumianego bezpieczeństwa, jeszcze powiedzmy na tym poziomie czysto fizjologicznym, to w przyszłości to dziecko ma zupełnie inny stosunek do rzeczywistości. Ono się nie boi rzeczywistości, ponieważ wychowało się, ten pierwszy kontakt ze światem przeszło w poczuciu tego elementarnego bezpieczeństwa, to ono nie nauczyło się bać rzeczywistości. A jeśli ktoś się nauczy bać rzeczywistości, to siłą rzeczy traktuje tę rzeczywistość jako zagrożenie. Nigdy nie będzie miał pozytywnego stosunku do życia. A jak się potem to przełoży na ciąg dalszy, to przekłada się na wszystkie historie. W związku z tym no niestety z tego, co mi wiadomo, o takich rzeczach w tej chwili w szkołach chyba nawet no nie ma, lekarzom absolutnie. Chyba się nawet nie mówi. To też tłumaczy, dlaczego się od razu po porodzie myje dziecko. I jestem głęboko przekonany, że o tym się nie mówi nawet chyba studentom psychologii.
ale to do tego być może za chwilę dojdziemy. Z tym, że widzi pan, jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia, to tutaj, jeżeli chodzi o samo wydarzenie, to właściwie nie ma co dyskutować. Ponieważ nic nie wiemy naprawdę. Natomiast nie wiemy, czy to był tylko wynik głupoty, czy to był wynik robienia szumu specjalnie. Na pewno należy to do elementu takiej trwającej od wielu lat techniki zastraszania. Po prostu wszyscy ludzie, którzy myślą, jak to się mówi, normalnie, oni muszą być przekonani, że za to grozi kara. Nie ma sensu rozwijać tego tematu. Natomiast jest jeden element, który jest chyba dość istotny, bo pojawił się Mianowicie jaki? w tej pańskiej rozmowie. Dzisiaj ja jej nie obejrzałem, dostałem sygnał, zerknąłem tylko i przeczytałem tytuł. A już przechodzimy do feminizmu stricte? Nie, to znaczy jeszcze nie, ale Okay. do tematu, który chyba ta pani poruszyła, czy pan, już nie wiem, mianowicie chodzi o to, Do kogo należą dzieci? do kogo należą dzieci. Okay. Pan, właśnie jeśli się stawia tego typu pytania, jeśli w przestrzeni publicznej pojawia się tego typu pytanie, to znaczy, że i jeśli to budzi wątpliwości, to oznacza, że od bardzo dawna nikt nie przerabiał takich zupełnie elementarnych pojęć. Tu nie chodzi w ogóle, proszę pana, o to, do kogo należą dzieci, tylko czym lub kim dziecko jest. Bo z pewnego punktu widzenia oczywiście jest to nowe życie. Ale to nie jest nowe życie, ponieważ życia nie można stworzyć. Nie można zainicjować procesu życia w laboratorium. Tam są oczywiście różni, kombinują, że siarkowodór z amoniakiem zmieszają, tu piorun strzaśnie, zrobi się ciśnienie i wyjdzie, zagotuje się i wyjdzie z tego taka mała kijanka. Spójrzmy na to zasłonę. Oczywiście naukowcy powinni badać. Natomiast życie to jest taki proces, którego nie można zacząć, natomiast można je przerwać oczywiście. I to przerwać definitywnie. Jak się zepsuje samochód, wymieni pan część, odpali pan i samochód chodzi. I to jest mechanizm. Natomiast z organizmem tak nie można. W każdym razie jak do tej pory. Jeżeli proces życiowy zostanie przerwany, to jest po herbacie. Na szczęście ten proces życiowy, ogólny, bo przecież życie to jest coś bardzo złożonego, że ten proces życiowy płynie takimi strumyczkami. Pan to jest jeden strumyczek, ja to jest jeden strumyczek, tam widzowie to są następne strumyczki i jak tam któryś z tych jeden z tych strumyczków z jakichś względów, przy czym tam to jest tak, że te strumyczki się kończą, natomiast dowcip polega na tym, że one mają swój ciąg dalszy. To znaczy nie ma czegoś takiego jak nowe życie. Jest nowa osoba w tym sensie, która potem nabiera osobowości tam prawnej, czy jak to się nazywa i tak dalej, ma dowód osobisty i tak dalej. Natomiast w istocie dziecko to są dwie żywe, połączone komórki rodziców i te żywe komórki nie umierają. One się tam według jakiegoś klucza, którego nikt do tej pory jeszcze nie rozszyfrował, rozwijają, ale to jest ten sam organizm. Organizmy rodziców kiedyś obumrą i pójdą do piachu, no, czy tam gdzie indziej. Natomiast dziecko to jest ten sam człowiek, co rodzice. W związku z tym tu pytanie o to, czyją własnością jest dziecko, jest w ogóle źle postawione.
to nawet nie jest kwestia własności. To ja rozumiem, że Chodzi mi o mówię w tej decyzyjność. chwili o takim poziomie, który jest, wydaje się przynajmniej, że jest taki już trochę oderwany od rzeczywistości, że to jakieś tam filozofie. Nie. Dziecko nie jest własnością rodziców. To jest ich kontynuacja. To są te same, to jest jakby ten sam proces życiowy. Natomiast problem polega na tym, że dziecko nie jest w stanie samo się rozwinąć. I rodzice, to zaznaczam, to rodzice mają, ja bym powiedział, mniej prawo niż obowiązek, bardziej obowiązek doprowadzić do tego, żeby ten nowy organizm, ten nowy człowiek w momencie, kiedy osiągnie dojrzałość, żeby on był w stanie funkcjonować w taki sposób, żeby to się nie odbywało kosztem innych ludzi i tak dalej, no to już nie będę wchodził. W związku z tym tutaj prawo rodziców, no bo tu już trzeba mówić o prawie, bo na pewnym etapie pojawia się cała aparatura instytucji tych państwowych i tak dalej. Prawo rodziców, nie lubię tego słowa, bo powinno się mówić jakoś tak, najpierw powinien być właśnie obowiązek, a nie prawo. Prawo wynika z tej odpowiedzialności, jaka na rodzicach spoczywa. Rodzice mają obowiązek, a nie prawo, ponosić odpowiedzialność za to, co się dzieje z dzieckiem. Przy czym oczywiście wiadomo, że jeśli rodzice są spatologizowani, to tutaj można sobie opisać takie warunki, w których ten dzieciak musi być wyjęty spod ich kurateli i spod ich wpływu przede wszystkim. Bo tu jest również, wie pan, nie ma sensu w tej chwili bardzo wnikać w to, ale bo czym innym jest z tą władzą rodzicielską to jest trochę dziwnie, dlatego że czym innym jest prawo rodziców do własnego dziecka, a trochę czym innym jest prawo do wychowywania w taki, a nie inny sposób. W związku z tym, jakby to powiedzieć, czym innym jest uniemożliwienie patologicznym rodzicom patologizacji dzieci, a czym innym jest odbieranie im praw rodzicielskich. To też jest trochę... Ja wiem, że to jest bardzo złożony problem, ale można go rozwiązać dopiero wtedy, kiedy się zacznie rozmawiać również tymi kategoriami, z tym, że oczywiście tymi kategoriami nie można rozmawiać, jeżeli to jest rozmowa od czapy, wyrwana w ogóle z kontekstu. Bo to, o czym my w tej chwili mówimy, jest kompletnie wyrwane w tej chwili z kontekstu tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Większość ludzi się popuka w głowę. Ja już nie mówię o sympatycznych paniach feministkach. A swoją drogą, ponieważ tytuł był czy feminizm jest tam czymś, to do jakich doszliście wniosków? Chorobą psychiczną. Znaczy ja stwierdziłem, że w mojej opinii feminizm jest chorobą psychiczną. Pewną dysfunkcją. Ale to jest taka moja opinia, nie mam żadnych badań, to jest tylko moje subiektywne zdanie. A ta miła pani, z którą pan rozmawiał? Pani Zajączkowska stwierdziła, że jest to jakaś dysfunkcja też dysfunkcja, aczkolwiek nie nazwała tego tak mocno jak ja. Już przechodzimy do problemu feminizmu, rozumiem, w sensie tematu. Tak, warto by było kilka, przy czym oczywiście to jest tak ogromny temat, że... Ja tylko przypomnę, jesteśmy na żywo, zapraszam do komentowania, udostępniania, lajkowania, abyśmy przebili ten lewacki bełkot. Aha, w przyszłym tygodniu, tak się możemy umówić, bo też się tak z widzami umówiliśmy, że poświęcilibyśmy taki raz na jakiś czas, jeden taki odcinek wyłącznie na pytania od widzów, dobrze? To znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, Okay. to pan jest szefem, natomiast nie wiem, czy nie byłoby, bo te pytania takie robione w programie tylko Zgaduj z Gadula, to one mogą być trochę, że tak powiem,
Znaczy inaczej, one będą prawdopodobnie związane z bieżączką polityczną i tak dalej, zróbmy której tak, ja że... bym nie chciał komentować. Nie to, że nie chciałbym komentować, tylko nie na tym polega moja działalność. To może to takie jakieś merytoryczne pytania, to może zróbmy tak, żeby widzowie nam wysłali na przykład do poniedziałku takie pytania, jakie chcą Panu zadać odnośnie marksizmu i tak dalej, Pana działalności. Ja Panu prześlę wszystkie pytania, jakie do nas przyszły na maila w realu24.pl bądź na Facebooka i Pan sobie wybierze, które będzie Pan chciał. Możemy tak się mówić? Możemy się tak umówić, przy czym zaznaczam, tu nie chodzi o to, żebym ja nie chciał odpowiadać, tylko chodzi o to, że jeżeli na przykład, nie wiem, wyhamuje Pan 15 minut, bo mnie trzeba wyhamowywać. Ja wiem. Jak Pan wyhamuje 15 minut wcześniej, to potem mogą się pojawić pytania związane z tym tematem, o którym rozmawiamy i wtedy łatwiej jest to w pewnym ciągu wyjaśniać, bo już nie trzeba dopowiadać rzeczy, które wcześniej były powiedziane, a tak to trzeba. Natomiast co do feminizmu, to warto wiedzieć, że ponieważ ja nie znam tego tematu, od którego Państwo wyszliście, a tam były jakieś panie, które jakąś lodówkę nanosiły. Od Pana jednego, Pan lubi ponoć tego Pana, który był moim gościem, czyli Marka Jakubiaka. Marek Jakubiak powiedział wyświechtany, stary slogan, to co generalnie każdy facet mówi, że feminizm kończy się wtedy, kiedy na 4. piętro trzeba lodówkę wnieść. No i dziennikarki wirtualnej Polski.de wniosły taką lodówkę w 4. No i generalnie przysporzyły strasznie dużo pozytywnych energii internautom, którzy do tej pory po prostu kręcą z nich bekę. Tak, że to wszystko jest, to wszystko sprowadza temat na jakieś takie, prawie że do kabaretu. No bo to w zasadzie już te panie zrobiły kabaret. Tak, ja się zgadzam, tak. I oczywiście tak można, ale moim zdaniem to jest niedobre. Dlatego, że kabaret może funkcjonować wtedy, kiedy pewne pojęcia mają również swój wymiar serio, a potem sobie możemy tam podowcipkować. No. Ja pamiętam, byłem kiedyś bardzo zaskoczony, jak jeden z więźniów Auschwitz powiedział, że dla mnie to był szok, że ci ludzie, którzy tam stali w obliczu śmierci, oni się ratowali dowcipami. Oni opowiadali tam takie bardzo czasami makabryczne dowcipy, ale oni mieli do czynienia z rzeczywistością, której doświadczali w najbardziej nieludzki sposób. Natomiast tutaj ja obserwuję takie chyba największe niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o rozmowę o rzeczywistości, to, że wszystko jest sprowadzone na poziom zgrywy, eventu, wie pan. Tylko w tym jest właśnie śmieszne to, że one to zrobiły na serio, a wszyscy w koło się z nich śmieją. One to potraktowały serio. Ale ja rozumiem, ale efekt i tak jest taki, że to jest na ich korzyść. Bo im nie zależy na tym, co się o nich powie i tak dalej, i tak dalej. One to mają, to znaczy według wszelkiego prawdopodobieństwa mają to głęboko gdzieś, ponieważ one wbrew pozorom wcale nie są wariatkami. Oczywiście w tym nurcie jest bardzo dużo osób, które się tam zaangażowały ze względu na to, że miały jakieś własne doświadczenia, które je do płci przeciwnej zraziły. Czasami uważam bardzo słusznie, bo powiedzmy sobie szczerze, no, też możemy sobie dowcipkować, ale to nie zna pan takich panów, takiego zwykłego chama, bydlaka. Tak. No to wie pan, jak taka trafi na dwóch takich po kolei, to potem jej przechodzi do końca życia. Ale to staje się od razu feministką? Nie. Chodzi o to, że pewne doświadczenia negatywne popychają ludzi w stronę feminizmu, tak jak pewne doświadczenia negatywne z duchownymi odpychają ludzi od Kościoła i no, mechanizm logiczny. Tak, to jest mechanizm psychologiczny bardzo zrozumiały. Czy uzasadniony, to jest inna sprawa, ale zrozumiały i jasny. I oczywiście jest pewna grupa ludzi, która się w to z jakichś tam względów angażuje. Natomiast cała reszta to są ludzie, którzy po prostu wykonują bardzo określoną robotę, konkretną robotę. I oczywiście, jeśli się chce z ludzi zrobić idiotów,
no to najlepiej robi się ludzi z idiotów w świecie, który rządzi się idiotycznymi prawami, w związku z tym kreuje się idiotyczny świat. Natomiast warto wyjaśnić, skąd się to wszystko wzięło. Bo o ile w różnych innych zjawiskach, które ja zaliczam do tak zwanej antykultury, źródła były bardzo różne. W tej chwili tak naprawdę to są trzy główne. To znaczy to jest nowy marksizm, anarchizm i tak zwany libertarianizm, czyli ogólnie rozumiana ideologia wolnościowa. Wszystko to, co w swojej nazwie ma wolność, jest z definicji antykulturowe. To można wyjaśnić, nie będę wchodził, dlatego że ja już trochę jestem zmęczony tym biciem piany, bo opór tutaj jest ogromny, ale on jest zrozumiały. Natomiast feminizm jest zjawiskiem czysto marksistowskim. Czysto marksistowskim, nawet jeżeli po drodze został oblepiony różnego typu przybudówkami i tak dalej. Ponieważ źródłem feminizmu jest książka Fryderyka Engelsa pod tytułem O pochodzeniu, jak to było? O pochodzeniu rodziny, własności prywatnej i państwa. 1884 rok. Również ta książka jest bezpośrednim źródłem genderyzmu. Z tym, że jeszcze w tej wersji przedlingwistycznej. Ja w tej chwili nie będę wchodził w szczegóły, one są wyjaśnione w moich materiałach. I będzie o tym mowa również w książce, ale one są dostępne już w tej chwili. W 1884 roku, to było już rok po śmierci Marksa, Engels opublikował taką książkę, której w gruncie rzeczy sam nie napisał. To znaczy on ją napisał sam, ale mam wrażenie cały czas, że w tym tandemie to było tak, że Marx coś murzył, ale jak trzeba było coś napisać z sensem, to robił to Engels. Między innymi dlatego, inna sprawa, że Marx wcześniej umarł, ale potem ten drugi i trzeci tom Kapitału, to przecież na podstawie notatek Marksa pisał Engels, składał do kupy. I z tą książką o pochodzeniu rodziny, własności prywatnej i państwa było podobnie, ponieważ ona została napisana na podstawie notatek Marksa, które on sobie robił, czytając inną książkę takiego amerykańskiego antropologa, dzisiaj się mówi antropologa kultury, no można nazwać. To był taki antropolog ewolucjonista, nazywał się Morgan. W dzisiejszych kategoriach trudno tego człowieka nazwać antropologiem, ale on, jaka nastąpiła zasadnicza zmiana jakościowa w antropologii w XX wieku. I to była zmiana, którą wprowadził, zaznaczam, ja trochę to upraszczam, ale istota jest, że tak powiem, dokładnie taka, jak mówię. Tę zasadniczą zmianę w antropologii wprowadził polski, i to nie antropolog, bo on sam siebie nazywał etnografem, Bronisław Malinowski. Ta zasadnicza zmiana polegała na tym, że Malinowski opierał się wyłącznie na badaniach robionych na miejscu. Obserwacja uczestnicząca. On rozbijał namiot tam gdzieś na wyspach Melanezji, w środku wsi, jak się tam wcześniej oczywiście dogadał. Miał mnóstwo, nie znam dokładnie szczegółów, ale mniej więcej tak to wyglądało. Miał tam całe paki papierochów, tytoniu po prostu. Ponieważ ci tubylcy daliby się pokroić za coś do palenia. Prawie jak ja. I brutalnie mówiąc, on kupował od nich informacje. I on tam spędził kilka lat. Bezpośrednio uczestnicząc, oczywiście nie do wszystkiego go dopuszczono, no bo przecież taką białą małpę w tym takim tropikalnym kapeluszu, no to oni nie traktowali jak człowieka.
ale on na tyle zdobył już tam sobie wśród nich może nie tyle renomę, ile sympatię, no a przede wszystkim miał tytoń. Fajki. No. Że oni rzeczywiście go w znacznym stopniu dopuścili do świadkowania pewnym swoim obrzędom, zwyczajom i tak dalej. I on spędził tam parę lat i dopiero na tej podstawie zaczął budować pewne interpretacje, przy czym nigdy nie wdawał się w... To było jego i słabością, ale i ogromną zaletą. I ja staram się, nie ukrywam, że trochę pod jego wpływem, staram się sam ograniczać interpretacje, tak zwane interpretacje metafizyczne, czyli nie wychodzić poza fakty. Interpretacje zostawiam tym, którzy już poznają fakty i potem niech oni sobie interpretują na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, ale już będą mieli materiał dowodowy. Wcześniej w antropologii było tak, że nawet na przykład takie wówczas, ale nawet do dzisiaj uważane za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii antropologii, taka książka Złota gałąź Frasera, która jest nieprawdopodobnym zbiorem informacji. To jest coś niesamowitego, jaka tam jest wiedza zawarta. Ale ten facet całą tę książkę napisał siedząc przy biurku. On zbierał informacje z drugiej ręki, z dokumentów, z opisów itd., itd. W czasach, kiedy on to pisał, czyli jeszcze przed Malinowskim, takiej właśnie antropologii uczestniczącej jeszcze nie było i Morgan był jednym z pierwszych, który na początku dzięki biznesom różnym kolejowym, chyba kolejowym, które robił w Stanach Zjednoczonych, on wszedł w kontakt z północnoamerykańskimi Indianami. I potem nawet zorganizował wyprawy po to, żeby już badać te społeczności. Z tym, że oczywiście były to badania jeszcze na ówczesną miarę, czyli nie na tyle usystematyzowane, nie poddane jakiejś spójnej metodzie, tak jak to było u Malinowskiego. No niemniej jednak to już była jakiś był materiał, ale w większości przypadków to te materiały pochodziły, tak jak w przypadku Frasera, albo z literatury jakiejś tam, nawet antycznej, albo z tego, że głównym źródłem informacji dla antropologów to byli, czy dla etnografów, trudno to rozdzielić, bardziej dla etnografów, bo antropolodzy w tamtych czasach to już byli ludzie, którzy tylko snuli różne interpretacje. Głównym źródłem byli handlarze. No. Jechał ktoś gdzieś tam, handlował futrami, no to musiał się wybrać pod koło polarne do tych jakichś tam Eskimosów, przy czym Eskimosi byli na terenie Azji, ale no to Alaska to przecież tak samo Eskimosi. No. No tak. Alaskę dopiero do Rosji, do Stanów została przyłączona bardzo późno. I z tego typu źródeł były zbierane różne informacje i tenże Morgan napisał, już nie pamiętam dokładnie, nie chcę teraz kłamać, 71 czy któryś, taką słynną książkę Społeczeństwo prymitywne, to się chyba nazywało. Ale on posiłkował się pracami takiego, nazwijmy to, wcześniejszego, niby mniej więcej te same lata, ale wcześniej publikującego, już nie pamiętam, Niemiec czy Szwajcar, nazywał się Bachofen. Taki antykwariusz, podróżnik, zbieracz, czort wie co to było. A przede wszystkim mitoman, kompletny mitoman. Znaczy człowiek obdarzony nieprawdopodobną wyobraźnią. Ten Bachofen napisał książkę pod tytułem Mutterrecht, czyli powiedzmy prawo matczyne. I tam opisał jakąś zupełnie urojoną wizję rozwoju ludzkości, w której tam nawet Amazonki występują w tej historii jako pewien etap rozwoju ludzkości, bo chodziło o to, że tam cała ta koncepcja sprowadzała się do tego, jak przeprowadzić dowód na to, że w zamierzchłych czasach
na świecie panował matriarchat, a on potem został wyparty przez patriarchat, czyli przez tych męskich chamów, którzy Szowinistów zaczęli i tak dalej. gwałcić Tak. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przy czym zaznaczam, to, co pisał Bachofen, to no może na pewno nie wszystko, ale szczególnie te, bo wie pan, tam się pojawiają takie terminologie, na przykład jak formacja społeczna, heteryzm, hetery, czyli no hetera i tak dalej, i tak dalej. W sumie wyglądało to w ten sposób, że najpierw kobiety rządziły, jak faceci zaczęli podskakiwać, a czyli trzymali mężczyzn pod butem, jak mężczyźni zaczęli podskakiwać, to im dały taki wycisk, zgnoiły ich kompletnie i jak już odniosły takie totalne zwycięstwo, to wtedy dopiero się tym mężczyznom oddały. A oni potem tam różnymi metodami zdominowali je i w ten sposób powstał ten straszny patriarchat, który rzeczywiście czasami bywa dziwny, dziwnie interpretowany, ale to jest inna sprawa. Otóż na podstawie tego typu materiału i swoich różnych obserwacji, ale zaznaczam, nie prowadzonych w sposób systematyczny, Morgan stworzył pewne wyobrażenie społeczeństwa pierwotnego. I to wyobrażenie było całkowicie zgodne z usilnie wówczas konstruowanym socjaldarwinizmem. Nie ma możliwości, żeby tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, ale to były czasy, kiedy świat białego człowieka przygotowywał się do tak zwanego nowego imperializmu. To dopiero w 80 latach XIX wieku została podzielona Afryka. I do tej Afryki, do podziału tej Afryki trzeba było przygotować jakieś nowe uzasadnienie imperializmu. I znakomicie do tego się nadała teoria darwinowska. Przy czym zaznaczam, nie wchodząc w szczegóły, to nie było intencją Darwina, ale to się znakomicie nadawało, ponieważ to się znakomicie nadawało do walki z religią. Ponieważ jeśli by się udowodniło ponad wszelką wątpliwość ewolucjonizm w ówczesnej, takiej prymitywnej formie, bo czym innym jest dzisiejszy ewolucjonizm, to są trochę inne historie. No to oczywiście to wtedy był, tam ten stary dziad biblijny z tą brodą chodził, tam stworzył ziemię, dzieci, puknijcie się. Proszę pana, po amerykańskich uniwersytetach protestanckich do dzisiaj zasuwają ci marksistowscy, to jest taki główna figura, Dawkins się nazywa, profesor Dawkins, i oni do dzisiaj, tydzień w tydzień jeżdżą po uniwersytetach i robią ogromne mitingi, gdzie do tej pory zwalczają tę taką właśnie tę biblijną wersję rozumianą wprost. Ale wtedy, po to, żeby walczyć z religią, a tak szczerze mówiąc, z katolicyzmem, bo wtedy właśnie toczyła się ta, no powiem wprost, śmiertelna walka między z jednej strony katolicyzmem, a z drugiej strony z liberalizmem i marksizmem. I chodziło w gruncie rzeczy o sprawy społeczne. Rerum novarum, 91 rok. Ale to wcześniej było oczywiście całe to przygotowanie. Tam w Stanach powstał specjalny uniwersytet, chyba Cornell University, którego jedynym celem było opracowanie całej teorii wykazującej sprzeczność religii z nauką. O nic więcej tam nie chodziło, do dzisiaj zresztą o nic więcej nie chodzi. Czysto ideologiczne sprawy. Nie ma sensu w tej chwili chodzić. To była rzeczywiście walka o wszystko. I Morgan przedstawił tam, w tej swojej książce pod tytułem Społeczeństwo prymitywne, taki do dzisiaj zresztą w zdecydowanej większości wyobrażeń
funkcjonujący schemat rozwoju ludzkości, rozwoju społecznego ludzkości. On nie jest do końca taki głupi, poza tym on jest bardzo taki obrazowy, przemawiający do wyobraźni. No i tam chodziło o to od stanu dzikości, barbarzyństwo do cywilizacji. No i oczywiście na tym najniższym poziomie były te społeczeństwa prymitywne, a na najwyższym poziomie oczywiście ówcześni biali ludzie. No tak. O co tak naprawdę chodzi w tym społecznym ewolucjonizmie i w tym antropologicznym ewolucjonizmie? Chodzi o to, że każde społeczeństwo przechodzi takie same etapy rozwoju, tylko że w różnym czasie. Czyli myśmy kiedyś też tam skakali po drzewach, a potem no i zaczęliśmy w końcu jeździć na hulajnogach, samochodami i tak dalej, i tak dalej. Tyle tylko, że z różnych względów jedne to robią wcześniej, drugie później. Ale ponieważ przyjmujemy, że wszystkie przechodzą ten sam schemat, w związku z tym te, które są bardziej zaawansowane, no w zasadzie mają podstawy do tego, żeby instruować tych, którzy są trochę zapóźnieni, no bo tamci są trochę niżej rozwinięci. Dokładnie. Przyjmuje się, że schemat rozwoju, a raczej postępu jest taki sam. W związku z tym, jeżeli my biali, i to było ówczesne rozumowanie, jeśli my biali jesteśmy wyżej rozwinięci, no to po prostu, i tu dorobiono piękną rzecz, i na tym się opierał również ten tak zwany humanizm imperialistyczny. On się tak nie nazywał, ja go tak nazywam. Że przy pierwszej kolonizacji, no to było wiadomo, no małpy, trzeba te małpy wziąć za łeb i zapędzić do roboty, a jak wymrą, to nie ma problemu. Natomiast tutaj pojawiła się piękna misja. My jesteśmy tak głęboko rozwinięci, już jesteśmy takimi humanistami, że my musimy wykonać pewną pracę nad tymi zwierzaczkami i my tam będziemy ich cywilizować, uczyć i tak dalej, i tak dalej. No, częściowo się skończyło tym, że ich tam uczono, ale częściowo to im rączki obcinano, jak się nie chcieli do roboty brać i tak dalej, i tak dalej. No, cudawianki. Ale powstało tego typu uzasadnienie. Jak się antropolodzy w pewnym momencie zorientowali, bo był taki moment, szczególnie w amerykańskiej antropologii, że w istocie cała antropologia ewolucjonistyczna i cały ewolucjonizm został wykorzystany do tego, bo to jest uzasadnienie rasizmu po prostu. Naukowe uzasadnienie rasizmu. To wtedy zaczął się odwrót w kierunku tak zwanego relatywizmu kulturowego. I to zrobili już Amerykanie, ale to jest inna sprawa. Ten Morgan stworzył taki schemat. To był rok mniej więcej 70, tam pierwszy chyba, mogę kłamać, ale chyba nie. I Morgan, to można stwierdzić prawie na pewno na podstawie jego historii, lektur i tak dalej, że tę swoją konstrukcję stworzył może nie pod wpływem, ale w pewnym związku z rodzącym się marksizmem. W tym trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w drugiej połowie XIX wieku, jak w Europie trochę tam z tymi rewolucjami zrobiono porządek, to znaczna część, zarówno anarchistów, jak i marksistów, jak i różnych tam no cała lewica, znaczy znaczna część lewicy europejskiej po prostu wyemigrowała do Stanów. Stany wtedy były jeszcze krajem, no powiedzmy sobie szczerze, tam nie było wieżowców jeszcze wtedy, tam nawet jeszcze kowbojów wtedy nie było. No to dzikie pola. No tak. I w tych niewielu ośrodkach oni stworzyli niezwykle silne środowisko, które potem już w drugiej połowie XIX wieku próbowało realizować te wszystkie utopie typu falanstery furierowskie. No, jeszcze wcześniej Owen przecież tam tę swoją New Harmony próbował zrealizować, aż go doprowadzili ci jego wyzwoleńcy do kompletnej ruiny. I Marx, jak zobaczył jak czytał tę książkę Morgana, w której nagle został przedstawiony piękny model rozwoju od
tego tak zwanej wspólnoty pierwotnej do zdegenerowanej współczesności, to zaczął sobie robić notatki i na podstawie tych notatek Engels stworzył własną wizję, taką trochę już ulepszoną wizję rzeczywistości, w której podkreślony został najważniejszy element marksizmu, czyli jeden z fundamentalnych elementów marksizmu, mianowicie konflikt. Konflikt, ponieważ marksizm musi mieć konflikt. A wtedy już pod znakiem zapytania stał konflikt ten klasowy kapitalista-robotnik. To już się chwiało. 1984 rok. To jest 4 lata po prawie do lenistwa Lafarga. To już się tam sypało. Rewizjoniści robili swoje, już nie chcieli rewolucji, chcieli tam reformować i tak dalej, i tak dalej. I podstawą tej konstrukcji, tej wizji świata, którą przedstawił Engels, była rodzina, a w zasadzie takie połączenie rodziny i własności prywatnej. Rodzina, własność prywatna, no to wiadomo, to jest narzędzie panowania człowieka nad człowiekiem i zniewolenia, a w rodzinie mężczyzna w wyniku właśnie ukształtowania się tego patriarchatu, mężczyzna zdominował kobietę i sprowadził ją i swoje dzieci do roli siły roboczej, która pomnaża jego majątek i tak dalej, i tak dalej. I taką konstrukcję stworzył Engels, ale istotę tej konstrukcji w gruncie rzeczy stanowi nierówna pozycja kobiety i mężczyzny, w której to sytuacji ten mężczyzna tę kobietę jakby ustawowo, genetycznie musi zniewalać, bo powstał taki system, który to umożliwiał. I cały feminizm, którego, zaznaczam, nie należy mylić feminizmu z ruchem tak zwanych sufrażystek, czyli dokładnie. Tych, co prawa wywalczyły o prawa wyborcze. Tym bardziej, że największymi przeciwnikami praw wyborczych dla kobiet byli właśnie komuniści. Prawa wyborcze kobiety uzyskały w większości krajów europejskich, mówię tych, które powstawały po I wojnie światowej 1917-18, w Polsce w 1918, dokładnie. A w tej Francji, która nas w tej chwili poucza, w którym roku? Chyba jakoś później, dokładnie nie pamiętam. 45, to chyba tylko w samorządowym. Oczywiście. I to dlatego, że wprowadził, to jest trochę bardziej skomplikowane, ale mówiąc w największym uproszczeniu, dlatego, że ustępujący wtedy de Gaulle wydał, bo on był szefem rządu tymczasowego, tak. 1944 chyba rok. To jeszcze podczas wojny? To już okupacja jeszcze była, 1944. Ale był rząd na uchodźstwie. Aha, okej. Dobra. Właśnie mówisz, dobra, czyli de Gaulle, dobra. Został wydany, dekretem to wprowadził, ponieważ wiedział, że w parlamencie tego typu ustawa nie ma żadnych szans, ponieważ zablokują ją komuniści. Ale dlaczego? Komuniści mieliby zablokować ustawę. No, komuniści po prostu doskonale wiedzieli, a przekonali się o tym w 1935 roku. Poprawiają nas 46. Przyjmuję poprawkę, dlatego że jest kupa różnych źródeł i w jednych jest podawane tak, w jednych jest podawane tak. Ja szczerze mówiąc, jeżeli o to chodzi, to jest bardzo dużo różnistych źródeł, okej? To znaczy, na pewno jest jakaś data 100% pewna, no, trzeba by było wyciągnąć archiwa i zobaczyć, jaka jest data na tym dokumencie, który potem w różnych opracowaniach mógł być różnie interpretowany, może nie tyle interpretowany. Oczywiście przyjmuję to dlatego, że ja mam również w przypadku głównych dzieł marksistów są, gdzie tam o marksistach, to wystarczy najnowszą historię Unii Europejskiej zobaczyć. Przepraszam. W tej chwili nie ma pan absolutnie żadnych szans,
żeby trafić na wiarygodne teksty wcześniejszych traktatów unijnych. Mówię unijnych w cudzysłowie, czyli tych, które były od traktatu z Maastricht. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że od traktatu z Maastricht kolejne traktaty, które zmieniały treść poprzednich traktatów, wbrew obowiązującemu prawu, zmieniały również ich nazwy. W związku z tym no, to nie ma sensu wchodzić w szczegóły, ale to każdy prawnik wie, że jeżeli się wydaje ustawę i wprowadza się w niej zmiany, to do czasu wydania nowej ustawy z nową datą i z nowym numerem, to obowiązuje ta konkretna ustawa z danego roku z późniejszymi zmianami, ale zawsze można sięgnąć do tego, jakie było brzmienie wersji pierwotnej. A w tej chwili pan nigdzie nie, to znaczy gdzieś tam w jakichś sejfach są te, wie pan, te takie wielkie księgi z tymi, takie wstążki z pieczęciami, tam podpisy zamaszyste i tak dalej. To tam by trzeba było zerknąć, co naprawdę tam jest napisane, no ale kto ma do tego dostęp? A poza tym, wie pan, w tej chwili, to jak się chce, to można sobie taki stempel zrobić z kartofla. No dokładnie. Bo ktoś zrobił korektę tego. Daty tylko, ale to nie jest takie istotne, aż tak bardzo. Tak czy inaczej, bo postanowienie zapadło jeszcze, czy decyzja zapadła jeszcze w czasie wojny, natomiast wybory, czyli w praktyce zastosowanie tego prawa było już powojenne, przy czym tam jeszcze było takie zróżnicowanie, że one wcześniej otrzymały prawo do głosowania w wyborach samorządowych, a później w wyborach parlamentarnych. Belgia to był 1948 rok, w Szwajcarii w 1958 roku dopiero. Szwajcaria. Dokładnie. Oaza demokracji. Wie pan, to takie dyrdymały się Mieli wcześniej metro niż my, a później dali kobietom prawa wyborcze, więc... Powód był jeden. I oni doskonale wiedzieli, komuniści, bo oni się o tym przekonali w 1935 roku, kiedy komuniści zatrzymali rewolucję Wilhelma Reicha. Ponieważ nawet część komunistów przedwojennych francuskich to byli katolicy. Oni po prostu nie bardzo rozumieli o co tam, te filozofie, to w ogóle nikt tego nie czytał. Tu facet proponuje jakąś rewolucję, żeby było lepiej. No to dobra. No. To hej, ale oni po prostu wiedzieli, że większość Francuzek to są katoliczki. I jeśli one dostaną kartkę wyborczą, no to wie pan, nagle okazuje się, że parę milionów wrogów dopuszczają do... Zaznaczam, tego typu kalkulacje w polityce robi się po obydwu stronach. W taki sam sposób na przykład Adenauer w Niemczech próbował blokować w niektórych miejscach zwiększanie się wpływu protestantów, bo Adenauer był takim ostatnim, to była... Jego środowisko to byli ostatni katolicy w CDU niemieckim, które zaczynało w końcu XIX wieku jako partia katolicka, ale potem po II wojnie światowej się zekumenizowało i sprotestantyzowało, a potem wszyscy zostali tam odsunięci. No i dzisiaj pani Merkel wydaje pozwolenia na adopcję. Przede wszystkim chodzi o adopcję, bo tam emigrantów to wie pan. To jest inna sprawa. Tak. No, to jest gigantyczny problem moralny. Bo tutaj to jeszcze można dyskutować. To są względy bardziej polityczne, natomiast wydać dzieciaki na rzeź, no to już jest kryminał. Ale udało się to. Kończąc. Spory elektorat ma. Kończąc, bo potem oczywiście ten feminizm miał swoje 3 fale. To długo można by o tym opowiadać. Natomiast istotą feminizmu jest budowanie i podtrzymywanie, co jest najważniejsze, nieustanne podtrzymywanie konfliktu płci. Szczytem, bo jeszcze powiedzmy 30 lat temu to tam niewiele osób wpadało na taki pomysł, ale konsekwentnym szczytem tego nurtu jest gender, które w ogóle chce zlikwidować różnicę płci jako płci, zlikwidować pojęcie płci.
bo oni uznali, że to jest tak elementarna wada rzeczywistości, że ona musi być zniesiona. Ale tutaj powinienem nawiązać do tego, co chyba tydzień temu mówiliśmy o teorii krytycznej. Wadliwość rzeczywistości. O ile Horkheimer i jego koledzy w okolicach II wojny światowej, czyli przed, w trakcie i po, tworzyli teorię krytyczną, której podstawą jest przekonanie o tym, że w samej rzeczywistości tkwi błąd, który jest przyczyną niesprawiedliwości, nierówności, dominacji itd., no w związku z tym zawsze będzie coś do rozwalania. O tyle wszystkie te konflikty, które były wcześniej montowane, no, czyli przede wszystkim konflikt pracodawca-pracobiorca, potem konflikt dzieci-rodzice, bo to jest konflikt już ten frankfurcki. Chodziło o to, żeby rozpocząć rewolucję seksualną, w związku z tym trzeba skonfliktować dzieci to znaczy inaczej. Rewolucję seksualną wprowadzano po to, żeby skonfliktować dzieci z rodzicami i jeżeli dojdzie do konfliktu dzieci z rodzicami, no to automatycznie rodzice wtedy tracą autorytet, a jeśli tracą autorytet, to jedyna metoda wychowawcza, jaka im pozostaje, to jest przemoc. No a jak się zaczyna przemoc, to już mamy dokładnie to, co chcieliśmy udowodnić. Ale to też się okazało za słabe, że tak powiem. Potem w 70 latach wprowadzono na front homoseksualistów, znaczy aktywistów tych. Tu już się zaczęło gotować. Ale te kolejne konflikty, no, okazywały się, że one jakimiś tam konfliktami są, ale nie są to konflikty śmiertelne. Że można, zaznaczam, jeżeli chodzi o homoseksualistów, tylko pod warunkiem utrzymania się w tradycyjnej koncepcji tolerancji. Czyli, że oni są tolerowaną mniejszością, ale natomiast nie mają prawa... Słucham? Ale nieakceptowaną, bo tolerancja nie znaczy to samo co tak, akceptacja. z tym, że wie pan, bo tu jest jeszcze... To są takie niuanse, o które czasami nie ma sensu się sprzeczać, ale czasami warto się posprzeczać, bo oczywiście to nie może być akceptowane, ponieważ jest to wbrew interesowi ewolucji, wbrew interesowi gatunku. Dokładnie. Ale tutaj chodzi o coś więcej. Aktywiści domagają się afirmacji. Bo między akceptacją a tolerancją granica jest taka, akceptujemy. No wystarczy, że nikogo nie zwalczamy, to w jakimś sensie już godzimy się z tą sytuacją. No tak. Natomiast tutaj chodziło o afirmację, chodziło o to, żeby to tak promować, tak. żeby to promować i żeby to się rozszerzało. Los Angeles słynny tam No więc tego typu ten Milk, historie. chyba tak, dobrze mówię? Słucham? Ten Milk taki, co był radnym, też słynny taki gej. Tego to w to Stanach nie Zjednoczonych. pamiętam. To wystarczy nasz... Tak, u nas tego jest masa. Wtedy aż tak bardzo nie było. Nasze podwóreczko. No tak, ale wie pan, przecież tego jegomościa tam z tego Słupska, to się powinno po prostu najnormalniej w świecie wyrzucić. To idiota. W demokratycznych wyborach został prezydentem, panie Krzysztofie, no sorry. Tak, to też ja nie powiedziałem, że należy go wyrzucać należy wyrzucać kartką wyborczą. Tyle tylko, że ludzie muszą to zrozumieć. Okay. Ale przyczyny, dla których akurat tam to się odbyło, to jest inna sprawa. I tak pan jest bardziej mniej radykalny niż Wałęsa, bo Wałęsa by chciał, żeby w ogóle geje to głosowali, jak są gdzieś w parlamencie, to żeby głosowali w osobnej sali, tak powiedział. Tego tematu nie będę komentował. Okej. Taki był pomysł. Tak. Pana prezydenta byłego. Ale żeby zakończyć ten temat. Te kolejne konflikty, kreowane konflikty i to konflikty eskalowane po to, żeby doprowadzić Kołtuna sprowokować Kołtuna do reakcji. Bo jak się sprowokuje Kołtuna, to Kołtun w końcu da w łeb, będzie można to sfilmować i będzie dowód, że Kołtun jest agresywny. Że to Kołtun jest opresją. Tak, oprawcą. I te kolejne konflikty okazywały się niewystarczające i takim ostatecznym, przynajmniej na tym poziomie teoretycznym, już takim totalnym zawirowaniem jest właśnie butlerowski genderyzm, gdzie jest
gdzie tu nie chodzi o żadne zrównanie i tak dalej, i tak dalej. Nie. Tu chodzi o wyeliminowanie pojęcia płci. Mężczyzna, kobieta. To nie istnieje praktycznie. W tym Tak, sensie. nie ma, są jakieś dziwne, no, są ludzie, Takie jest człowiek, coś. Mhm. jest człowiek, koniec. No, proszę pana, no, nawet szkoda z tym dyskutować, dlatego ja swój filmik w pewnym momencie przeprosiłem i powiedziałem, że już dalej nie ma sensu, wystarczy to, co tam jest wcześniej, bo chodzi o to przede wszystkim, że to jest sprzeczne z badaniami naukowymi. Mhm. Te założenia, które są tam, leżą u podstaw tej ideologii, są po prostu niezgodne z rzeczywistością. Kropka. Dalej, no to jak już ktoś lubi sobie pogadać, to można, ale to w kawiarni, ale nie w życiu publicznym. W życiu publicznym to powinno być po prostu tak jak kiedyś, no nieładnie tak powiedzieć, ale tak jak kiedyś się załatwiało to z czarownicami. No. Nie, proszę pana. Dzisiaj tego tematu na pewno nie będziemy, ale kiedyś warto będzie porozmawiać o czarownicach. Dobrze. O magii, o tych wszystkich rzeczach, które dzisiaj odżywają, bo to wszystko dzisiaj odżywa. Proszę pana, z dzisiejszego punktu widzenia to, że wówczas te kobiety tak traktowano, jak traktowano, jest oczywiście nie do przyjęcia. No tak, oczywiście całkowitym kłamstwem jest to, że palili i topili je, że to palił i topił je Kościół. Mówię o katolickim. Jeśli już, to zdecydowanie, to bez porównania więcej robiła to konkurencja. Nie będę wymieniał nazwy, bo to są fakty. Natomiast jeśli włączały się nazwijmy te służby kościelne do tych procesów, to po to, żeby to ucywilizować, ponieważ te kobiety były znienawidzone. One nie były linczowane, czy tam, no bo zdarzały się takie sytuacje, kiedy one po prostu były przez ludzi rozszarpywane. Nie dlatego, że ludziom tam coś odbiło. Proszę pana, jest w polskiej literaturze, ja już nie pamiętam, czy to jeszcze jest, ale ja pamiętam, że czytałem takie opowiadanko o tym, jak to chore dziecko na wsi, bo to miała być taka ciemnota, no i rzeczywiście ciemnota, chore dziecko na wsi, jakiś znachor czy znachorka kazał wsadzić do pieca chlebowego rozgrzanego. I wsadzili. Tak, no ja już szczególnie, ale wiem, że gdzieś w podstawowej szkole była taka czytanka w ramach lektur, jak to na zasadzie, że tam na wsi to ciemnota, No tak, a my tutaj, my oświeceni. Oświeceni. Tak. No i z pewnego punktu widzenia, gdyby mówić o samym takim przypadku, to oczywiście tyle tylko, że te kobiety, które dzisiaj się mówi, te czarownice i tak dalej, to były osoby, które żyły ja już pomijam to, że z oszustwa, no bo to wszystko było jednym wielkim oszustwem, ale to były trucicielki, jakieś znachorki. Między nami mówiąc, to również były, no jakby to powiedzieć, no one się skrobankami zajmowały między innymi. Czyli aborcją stricte. Wszystko to, co dzisiaj byśmy nazwali podziemiem, narkotykowo, trucicielsko, speedowo i tak dalej, w wersji archaicznej, to właśnie one robią. Ale to powodowało po prostu ofiary. Ludzie kitowali, dzieci umierały, jakieś obłędne, zabobonne czary, magie, wie pan, tam przekuwanie jakichś kukiełek szpilkami. No teraz to modne, bo to teraz każdy inteligent powinien tam, jak nie lubi szefa, to powinien jakoś tam... No tak, proszę pana, ale my żyjemy w czasach nowego poganizmu, to jest zupełnie oczywiste, to jest wliczone w cały rachunek. Muszę wrócić, bo popłyniemy w te czarownice. Feminizm jest tym nurtem marksizmu,
zaznaczam, nie mającym żadnego związku z tym, co nam się kojarzy z komunistami, z jakimiś partiami itd., itd. Oczywiście on jest finansowany w określony sposób, bo przecież te paniki nie robią tego darmo. Oczywiście, że tak. Przy czym one często dostają pieniądze za to, że zawodowo robią to, co robią. To wystarczy popatrzeć na przeciętne w tej chwili, nie wiem, artystki awangardowe, no i one dostają pieniądze za takie historie. Ale to jest, proszę pana, element bardzo konkretnego nurtu, którego zadaniem jest podsycanie tego w zasadzie ostatniego konfliktu, do jakiego może się odwołać ideologia oparta na konflikcie. I to na dodatek, jeśli się to rozpatruje wyrwane z kontekstu, to na swój sposób to jest uzasadnione. Ponieważ natura tak stworzyła ludzi, i tu można mieć tylko pretensje do natury, no, że sama mechanika kopulacji nie jest mechaniką równoprawną. No ona jest taka trochę nie bardzo symetryczna. To nie jest tak, że siedzą dwie osoby i sobie wpychają palec w dziurkę w nosie. No. To fakt. Tam jest pewna... Ale co jest najgorsze? Najgorsze jest to, i dzisiaj na ten temat na pewno nie będziemy mówić, ale to jest bardzo istotny temat związany z tym, co może za tydzień. Że to jest... Bo u zwierzaków nie ma żadnego problemu. Natomiast u człowieka włącza się jeszcze ta nadbudówka, która jest związana z życiem społecznym i z życiem psychicznym. I człowiek ma pewne potrzeby, przynajmniej według tej wiedzy, którą dzisiaj możemy określić jako taką w miarę obiektywną, w miarę pewną. Człowiek ma pewne potrzeby psychiczne, których zwierzę nie ma i tym się od niego różni. Że jeśli w tej bardzo delikatnej sferze, która jest związana z prokreacją, czyli jest obecna w historii człowieka od samego początku, no bo jakby nie była, to by nas nie było. Dokładnie. Więc ona zawsze istniała, tylko ona była realizowana, powiedzmy, im bardziej wstecz, tym bardziej, trochę mniej, że tak powiem, w mniej subtelny sposób. To tę sferę jest bardzo łatwo zbrukać, bardzo łatwo jest ją zbrutalizować, bardzo łatwo jest ją zainfekować patologiami. Z tym, że żeby nie było najmniejszych wątpliwości, bo i tym wolałbym w tej chwili już, bo to chyba pora kończyć. Już powoli tak kończymy. Bo tu trzeba zrobić jedną bardzo ważną uwagę. Otóż zarówno w majakach młodego Marksa, czyli z czasów jeszcze przed manifestem komunistycznym, jest o tym film u mnie, tytuł jest Manuskrypty paryskie. Więc w majakach młodego Marksa na temat tej mitycznej wspólnoty pierwotnej, jak i w majakach zarówno starego Marksa, jak i Engelsa, jak i wszystkich ewolucjonistów, właśnie ten mit wspólnoty pierwotnej okazał się kompletnym wymysłem. Kompletnym wymysłem. I to jest wielka zasługa Bronisława Malinowskiego. On dlatego został w pewnym momencie znienawidzony i dlatego między innymi Boss zrobił wszystko, żeby go nie wpuścić na amerykańskie uniwersytety. Ponieważ Malinowski jako pierwszy, może przesadzam, nie wiem czy jako pierwszy, moim zdaniem jako pierwszy, bo nie wszystko czytałem. On opisał kultury, przykłady kultur tych tak zwanych dzikich, które istniały nieprzerwanie, według moich wyliczeń, około 20 000 lat.
według moich wyliczeń. W tej formie, którą, no może nie już Malinowski na początku XX wieku, ale ci handlarze i różni kolonizatorzy, którzy docierali na Pacyfik czy do Melanezji w XIX wieku, to te ludy w tym stanie, w jakim oni je zastali, według wszelkiego prawdopodobieństwa w niezmienionej formie te kultury trwały około 20 000 lat. Bo one nie miały się skąd wziąć, a przecież nie spadły z księżyca. W związku z tym one musiały rozwijać się tyle samo, co tutaj, tyle tylko, że u nas toczyły się różne zmiany, a tam to wszystko trwało niezmienione. To jest największy fenomen, że oni zostali odkryci jako, praktycznie rzecz biorąc, jako coś niesłychanie stabilnego. Ale co jest najważniejsze, to nie miało nic wspólnego z tą najpierw marksowską, a potem hipisowską sielanką, tym wyobrażeniem wspólnoty pierwotnej, rozhasanych dzikusków, którzy sobie tutaj w bębenku pograją, niuchną sobie tam skręta. Wie pan, tak, no, takie jest wyobrażenie. Te kultury właśnie dlatego, i to opisuje świetnie Malinowski, te kultury właśnie dlatego przetrwały tak długo, ponieważ one były kulturami nieprawdopodobnie dobrze zorganizowanymi, nieprawdopodobnie dobrze, chociaż tam się działy różne cuda. Tam ludzie między sobą się nienawidzili, popełniali samobójstwa i to honorowe samobójstwa. Coś w dzisiejszych czasach prawie niespotykane, a tam to była, no nie chcę powiedzieć norma, ale tam to było często spotykane. Honorowe samobójstwo w tak zwanych wspólnotach pierwotnych. I ta struktura nieprawdopodobnie trwała, obywała się bez pisma, bez przepisów, bez ustaw, bez kodeksów, bez policji, bez sądów, bez niczego. A najważniejszą cechą, którą rzeczywiście tu teraz będę, bo to jest związane z feminizmem i z wyobrażeniem feministek o matriarchacie. Otóż w tej podstawowej wersji matriarchatu, którą opisuje między innymi, którą opisuje Malinowski, to, co my sobie wyobrażamy i co być może feministki sobie wyobrażają jako matriarchat, a który w gruncie rzeczy jest odmianą systemu matrylinearnego i matrylokalnego, kiedyś może to wyjaśnię, a wyjaśnienie jest u mnie, i którą my sobie wyobrażamy, że to jest władza kobiet, to te społeczeństwa i te kultury rzeczywiście miały system, który można nazwać matriarchatem. Ale polegało to na tym, że wszystkie urzędy, majątek, znaczenie, zaszczyty i tak dalej były dziedziczone wyłącznie w linii matki. Ale władzę w sensie urzędów zawsze sprawowali mężczyźni. Tak wyglądał matriarchat. I w związku z tym można powiedzieć, że z pewnego punktu widzenia wszystko, co istotne, na mocy tradycji było przenoszone z pokolenia na pokolenie przez kobiety. Kobieta była nośnikiem wszystkiego, co istotne w tej. Natomiast w sensie technicznym, wodzem, czarownikiem i tak dalej, to wszystko byli mężczyźni i nie odbywało się to na tej zasadzie, że ci mężczyźni tam się bili z tymi babami. Nie. To jest fantastyczny twór, który zapobiegł, i teraz jest pytanie, czy to dobrze, czy źle, zapobiegł temu, że te kultury nigdy same
że tak powiem, same w sobie nie stały się ogniskiem takiej zewnętrznej agresji. Dlatego, że tam zapędy, gdyby przyjąć, że są takie, a można przyjąć, że są, pewne zapędy autorytarne mężczyzn są hamowane tym, że mężczyzna miał do wyboru. Miał swojego biologicznego syna ze swoją żoną, ale on władzę swoją musiał przekazać synowi swojej siostry, bo jego władza dziedziczona była po linii kobiecej, czyli bez względu na to, jak on kochał swojego następcę biologicznego, to on wiedział, że on władzę musi dać komu innemu. On musi oddać synowi swojej siostry. To są wszystko fantastyczne rzeczy, ale o ile się nie mylę, Malinowskiego się chyba specjalnie w szkołach nie przerabia. Pierwszy słyszę. A to genialny. Oczywiście można w tej chwili dyskutować, to 100 lat minęło, bo to mniej więcej 100 lat mija od tych jego w 1914 roku. I kiedyś może Państwu opowiem, bo to jest jedna z najbardziej fascynujących przyjaźni, jakie w ogóle chyba w historii ludzkości się zdarzyły. To jest historia przyjaźni, zakończonej zresztą bardzo, bardzo dziwnie, między właśnie Bronisławem Malinowskim a takim gościem, o którym pewnie wszyscy słyszeli, tylko większość uważa go za wariata, a który był wybitnym umysłem, Stanisławem Ignacym Witkiewiczem. Najbliżsi przyjaciele, których drogi się potem rozeszły, i to rozeszły się właśnie w okolicach Australii. Z przyczyn, o których kiedyś mogę opowiedzieć, bo to są fantastyczne rzeczy, a to były, poza może jeszcze tam Znanieckim i paroma jeszcze innymi, to były wychodzące z Polski, no bo Malinowski potem już funkcjonował w Anglii przede wszystkim. Ale to były wtedy jedne z najwybitniejszych umysłów, jakie pracowały na świecie. Oni mieli tak nieprawdopodobne głowy, a kończyli tak, jak kończyli, no bo czasy były rozpaczliwe i niestety już wtedy zaczynał to wszystko niszczyć marksizm, o którym jest wspaniała sztuka Witkiewicza pod tytułem Szewcy. Radzę każdemu przeczytać Szewców Witkiewicza. Zrozumie, że ten gość przed wojną wiedział już, czym to się wszystko skończy. Koniec. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze kilka ogłoszeń parafialnych. Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi. Kochani, jutro o godzinie 12 będzie moim gościem prezes Partii Wolność, europoseł Janusz Korwin-Mikke, więc zapraszam na żywo tutaj do telewizji Wral24.pl. Czekaliście na polityków, tak więc w przyszłym tygodniu będzie u mnie na pewno pan Andruszkiewicz, Adam Andruszkiewicz z Kukiz15, pani Anna Siarkowska i Jacek Międlar. To w przyszły tydzień, ale to jeszcze będę was informował. Oczywiście pan Krzysztof Karoń w czwartek o 19:00, za tydzień jak najbardziej. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę przesyłać pytania, bo przyszły odcinek poświęcimy wyłącznie waszym pytaniom. Wysyłajcie pytania na redakcję mapawralu24.pl bądź też do nas na fanpage'a wralu24.pl. Ja wszystkie sobie spiszę i wyślę panu Krzysztofowi do poniedziałku, wtorku. Nie róbmy zadymy. Czyli nie? Na bieżąco. Na bieżąco? Tak, dlatego, że nie ma dobrze. sensu, bo z kolei jak się za bardzo przygotuje, to jedno pytanie będziemy robić w 45 minut. Okej. Czyli faktycznie, czyli na freestylu polecimy. Niech pan Z tym, będzie. że jeśli ktoś oczywiście będzie chciał i przyśle wcześniej, to nie ma problemu, to sobie poczeka, bo już nie trzeba będzie wtedy robić tej gonitwy po tej drabince. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na redakcję mapawralu24.pl. Ja wyślę panu Krzysztofowi, wybierzemy najlepsze i oczywiście na bieżąco to w przyszłym tygodniu. To tak, jutro pan Janusz Korwin-Mikke o godzinie 12:00 serdecznie zapraszam. Jeszcze ogłoszenie parafialne, ponieważ chcemy zakupić laptopa, takiego specjalnego laptopa, bardzo mocnego, mega stabilnego, jakiś taki po prostu, ja się na tym dokładnie nie znam, hardcore. Tutaj macie, Adam wybrał 3 takie laptopy. Jeżeli są wśród naszych widzów jacyś informatycy, ludzie, którzy ogarniają temat, znają się na komputerach, będziemy wam bardzo serdecznie wdzięczni za tutaj merytoryczną pomoc, żeby to miało ręce i nogi. Ten laptop ma spełniać przede wszystkim rolę takie, że jak wyjedziemy do Londynu, czy na jakąkolwiek opcję zewnętrzną, tak,
jakąś miesięcznicę smoleńską albo jakiś Marsz Niepodległości, żeby spełnił swoją rolę i po prostu nam gnieciło internetu, ma być na tyle silny, żeby było to wszystko bardzo fajnie kompatybilne. Wóz transmisyjny. Taki mały wóz transmisyjny w plecaczku. No. Tak. To i tak jest, bo tam słyszałem, że niektóre telewizje to mają takie te plecaczki, to kosztują po 200-300 tysięcy złotych za taki sprzęcik jeden. A my tu staramy się zmontować, Co to Adam stara się zmontować tutaj coś w miarę takiego na nasze możliwości finansowe i żeby to miało ręce i nogi. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam do pomocy takiej merytorycznej odnośnie tych komputerów. No i co, ja bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam do wspierania telewizji Wyralu24.pl. Macie linki wszystkie w opisie filmu. Kłaniam się nisko. Za tydzień Krzysztof Karoń, czwartek 19 i między innymi będzie Jacek Międlar, Adam Dziękuję Andruszkiewicz i pani Anna Siarkowska. I jutro o godzinie 12 Janusz Korwin-Mikke. Kłaniam się nisko, Marcin Rola. No i co? Wszystkiego dobrego, dobranoc, dobrej nocy życzę, hej.